Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem trochę o asocjacjach w systemie Fibaro. Do czego służą, po co są i w jaki sposób można je wykorzystać. Fibaro to system inteligentnego domu, głównie oparty o transmisję bezprzewodową Z-Wave. Głównym elementem jest centralka Home Center, określana mianem kontrolera, z którą komunikują się wszystkie elementy systemu. Home Center odpowiada również za definiowanie różnego typu powiązań między urządzeniami końcowymi. Służą do tego tak zwane sceny. Przykładem jest włączenie światła po wykryciu ruchu przez czujnik ruchu. Istnieje także opcja bezpośredniej komunikacji między urządzeniami końcowymi. Możliwa jest właśnie dzięki asocjacji. Co to są asocjacje? To nic innego jak bezpośrednie powiązanie ze sobą urządzeń, a dokładniej możliwość sterowania urządzeniami w obrębie sieci Z-Wave. O asocjacji można mówić w sytuacji, gdy dwa urządzenia komunikują się bezpośrednio ze sobą, bez udziału centrali Home Center. Przykładowo, czujnik ruchu może bezpośrednio sterować dimmerem lub innym urządzeniem Z-Wave. Warunkiem takiego połączenia jest praca w tej samej sieci Z-Wave, czyli muszą być dodane do tej samej centrali Home Center. Domyślnie każde urządzenie dodajemy do centrali i z jej poziomu możemy wyzwolić różne akcje. Również na przykład przycisk, w moim przypadku AEOTech, nazwany włącznikiem, możemy tak skonfigurować, aby aktywował scenę, która następnie wykona zaprogramowane operacje. Takie rozwiązanie jest dobre, gdy przycisk ma wykonać kilka różnych operacji jednocześnie, na przykład włączyć światło i przełączyć wtyczkę. Jeżeli jednak przycisk ma konkretne zadanie, czyli sterować urządzeniem, to lepszym rozwiązaniem będzie asocjacja, czyli sterowanie z pominięciem centrali. Jak wykonać asocjację na przykładzie tego przycisku AEOTech? Przykładową konfigurację pokażę na dwóch urządzeniach. Przycisk AEOTech oraz będziemy sterować wallplugiem, który będzie włączał przykładowo Xboxa w moim przypadku. Przycisk zaprogramuję w taki sposób, aby jego górny lewy przycisk sterował urządzeniem wallplug. Sterowanie odbywać się będzie poprzez asocjację, czyli bez udziału centrali. Na początku należy sprawdzić w instrukcji urządzenia, które będziesz chciał skonfigurować, jakie typy asocjacji obejmuje, to znaczy na co pozwala oraz która asocjacja za jaką funkcję jest odpowiedzialna. Przejdę teraz do konfiguracji docelowej, czyli wykonania asocjacji. Odnajdę swój włącznik, przejdę do ustawień, a następnie do zakładki asocjacje. Przycisk zaprogramuję tak, aby sterował urządzeniem wallplug, czyli wtyczką. Zgodnie z tabelą musimy dodać wtyczkę do grupy asocjacyjnej drugiej, czyli wybieramy Endpoint 0, druga grupa oraz wybieram tutaj przykładowo Xbox. Naciskam plus. Muszę wybudzić włącznik, aby ta konfiguracja została zapisana. Naciskam na włączniku przycisk komunikacji. Jak widzisz, pozycja się dodała. Od tej pory mój przycisk pracuje w trybie przycisku do sterowania wtyczką wallplug. Oczywiście komunikacja odbywa się bezpośrednio, bez udziału centrali, czyli w razie awarii centralki ta przykładowa funkcjonalność zostanie zachowana. Mam nadzieję, że mój poradnik Ci się podobał. Jeśli tak, pozostaw łapkę w górę oraz nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału.